historii naszej firmy, w historii agencji Abanana zrealizowaliśmy sporo projektów marketingowych i sam mi powiesz, czy to już można podciągnąć pod grywalizację, czy nie. Zrealizowaliśmy dla Centrum Handlowego Bonarka, czy w zasadzie Bonarka City Center z Krakowa, taką grę na Facebooku, która nazywała się Trop Shop. O co w niej chodziło? To był czas, kiedy w Bonarce mnóstwo sklepów zaczęło wynajmować powierzchnię i tych sklepów było kilkaset. Bo Bonarka swojego czasu była największym centrum handlowym w Polsce. Jakiego zachowania chcieliśmy nauczyć użytkowników, klientów Bonarki, tak? Mianowicie tego, żeby wiedzieli, jaki sklep gdzie się znajduje. Czyli żeby po prostu raz wiedzieli, jakie sklepy są, a dwa, przy okazji wiedzieli, gdzie on się znajduje, na którym piętrze, mniej więcej w jakim rejonie. I gra polegała na tym, ona była w ramach aplikacji na Facebooku, kiedyś te aplikacje na Facebooku przeżywały były bardzo popularne. Po prostu wyświetlały się odpowiednie poziomy, wyświetlała się nazwa sklepu i trzeba było po prostu wskazać na mapie, na planie tej galerii, w którym miejscu znajduje się sklep. Jeżeli trafiłeś, miałeś punkty. Łączna liczba rozegranych gier 7665. Natomiast średnio ludzie grali około tam 20 razy, natomiast użytkownik, który najwięcej razy zagrał 584 razy. I powiedz mi, czy to można powiedzieć, że to jest grywalizacja już? To na pewno jest grywalizacja, bo też tak wyczuwasz, że tam były mechanizmy ze świata gier, tak? Tak. Tą fabułą było, rozumiem, podróż po tym sklepie. To nie musiała być jakaś kosmiczna fabuła, że to jest jakiś wirtualny, tylko ten konkretny sklep. Są punkty, są nagrody. Ja myślę, że nie ma monopolu na grywalizacji jako takiej. Nikt nie ma, my też nie mamy. Jeżeli ktoś mówi, fajna, inspiracją byłaby tutaj taka właśnie zdobywanie punktów za wiedzę, jak sklep nowy wygląda. Bardzo fajny, inspirujący pomysł. My eksperymentujemy teraz z choćby czy geolokacją, czy z rozszerzoną rzeczywistością. Tu inspiracji jest niesamowicie dużo, bo same gry w ogóle, tak jak wyczuwamy, że niektóre gry mają większe budżety niż filmy hollywoodzkie, więc one są bardzo inspirujące dla nas tutaj, pewnie nie z takimi budżetami, ale jednak możemy sięgnąć do gier, ty sięgnąłeś po punkty, po nagrody i znalazłeś jakiegoś tam fightera, który grał 500 razy, rozumiem, w jakimś celu i to się można było tego spodziewać. Gra wciągnęła, zaangażowała, twój cel został osiągnięty. Jest absolutnie tak, absolutnie tak. Fighter, czyli osoba, która bardzo intensywnie gra, tak? I walczy o to, żeby być pierwsza. Żeby być pierwsza. Czasami ktoś powie, żeby pokonać innych. My czasami tworzymy takie mechanizmy tylko dla fighterów. Na przykład są takie zadania, rzuć wyzwanie innym. I taki fighter to będzie pierwsza osoba, która takie wyzwanie rzuci, ale to nie jest wyzwanie zabij go, tylko jest wirtualnie awatara jego. Tylko na przykład rzuć wyzwanie, czy masz większą wiedzę niż inni z firmy i na przykład tworzą sobie różne wewnętrzne quizy, takie quizowanie, takie wyzwania wzajemne, czyli mam wiedzę i daję 3 odpowiedzi, która jest dobra, ja zdobywam punkty, inni zdobywają punkty. Cel cały czas to sam. U nas w West Hill będzie to poszerzaj wiedzę, ucz się sam, niech zdobywanie wiedzy, rozwój o produkt, wiedzy produktowej, sprzedażowej, standardów, czy sama sprzedaż po prostu będzie Twoim nawykiem i fighter będzie rzucał wyzwanie, ale na przykład inny typ gracza, taki bardziej socjalizujący się, będzie bardziej sprawdzał, kto co zrobił, czego się nauczył. My na przykład tworzymy też społeczność zgrywalizowaną, gdzie te elementy na platformie też mają funkcję społecznościową i tam jakby inną grupę, to powiedziałbym, inny typ graczy jest angażowany. Więc tych miejsc, w którym możemy sięgnąć do gier i użyć ich do angażowania ludzi, jest dużo i tych metod ze świata gier jest mnóstwo. Myśmy się doliczyli kilkudziesięciu mechanik z gier, takich właśnie jak zdobywanie punktów, pasek progresu, ale i kolekcjonowanie, rzuć wyzwanie, czy same fabuły. Jest ich dużo i my dobieramy takie, które są adekwatne do tej persony, którą mamy. Podobnie pewnie jak Wy. W projekcie marketingowym jest bardzo podobnie.
Powiedz mi teraz, jakie narzędzia są, które ułatwiają projektowanie mechanizmów grywalizacji? Wy dysponujecie jednym takim narzędziem już konkretnym, tak? Software'owym. Tak, mamy silnik, który może wygenerować właściwie dowolną ilość tych narzędzi, nakłada na to warstwę fabularną, tak? Wymyślamy fabułę, na przykład teraz mamy fabułę 7 cudów świata, 7 budynków, które buduje się od czy wieży Eiffla, czy Opery w Sydney, czy jakiś Statuę Wolności w Stanach Zjednoczonych, buduje się ją i to budowanie akurat pasuje do niektórej grupy docelowej, tak? Właśnie osób, które gdzieś ta fabuła podróży i budowania będzie ich kręciła, czy kosmiczne fabuły, różne. To jakby jest już, też za to właśnie dostaliśmy nagrodę, że te fabuły możemy trochę nimi żonglować na tym samym silniku. Więc na pewno zachęcam bardzo mocno, żeby wybierając drogę, spróbuję zgrywalizować moje działanie, no to wybrać taki sposób, który ma już gdzieś tam zaszyte jakieś możliwości liczenia aktywności, tak? No bo to na tym trochę opiera się, że jest aktywność i ona powoduje jakiś ruch, tak? I w ogóle tą siłą napędową, najprostszą, ona nie wymaga software'u, jest progres, tak? Pasek postępu, pasek progresu jest niesamowitą siłą działania. Jeżeli widzę, że moje działanie ma wpływ na coś, nie wiem, liczysz fanów na Facebooku, tak? Czy liczysz komentarze. To są te same mechanizmy, uruchamiają się te same mechanizmy psychologiczne. Chcę mieć, nie wiem, więcej lajków, chcę mieć więcej wyświetleń. Więcej odsłuchań podcastu. Więcej odsłuchań podcastu, tak? To wszystko, czy więcej klientów, to możemy to nazwać już po imieniu. To wszystko jest to, co słuchajcie, się w biznesie liczy, ale to w grach mamy od razu, a w życiu zawodowym bardzo rzadko. Rzadko kiedy pracownik od razu ma informację o tym, co zrobił dobrze, co nie. Czasami mówi się, czekam tam, nie wiem, 2 miesiące, żeby szef mi powiedział, co sądzi o mojej pracy. Jakby grywalizacja rozwiązuje trochę ten problem, że masz szybciej feedback, a wiemy, że nie wiem, te Y tak zwane, właściwie każdy człowiek potrzebuje informacji, jak mu idzie. I pasek progresu to daje.